Siemanko moi drodzy. Ostatnio wyszła najnowsza aktualizacja do modyfikacji Sand of Siberia oznaczona numerem 1.6, skąd wzięły się również u niektórych problemy z jego instalacją z racji na wymaganego niestandardowego patcha. W tym materiale postaram się kompleksowo wytłumaczyć całą instalację wraz z wszystkimi aktualizacjami, co pomoże wam zainstalować nie tylko SOSa, ale również każdą inną modyfikację do naszej ulubionej gry. Owy materiał podzielony jest na rozdziały, więc jeśli interesuje cię sama instalacja, a nie chcesz słuchać teorii, to polecam najechać kursorem na pasek przewijania i wybrać interesującą cię część. Jeżeli oglądasz ten materiał po dłuższym czasie od daty publikacji, to nie martw się, zmieniają się tylko numery wersji patcha i moda, ale instalacja zawsze będzie taka sama i zawsze będzie przebiegać w ten sam sposób. Patche czy tam aktualizacje do Original War to dość złożony temat, który niektórych może przyprawić o zawroty głowy, więc na samym początku postaram się wam wytłumaczyć pokrótce, o co w tym wszystkim chodzi. Ogólnie same aktualizacje możemy sobie podzielić na trzy główne wersje. Wersje z serii 1.0, które wydawane były przez Altar Games do wersji 1.02 po premierze gry, a następnie od wersji 1.03 włącznie przez Stucuka, które poprawiały błędy związane z samą grą oraz usprawniły tryb multiplayer, gdzie dodany został Master Server. Pozwalał on na granie z innymi bez użycia ówcześnie GameSpy Arcade, który w ten czas był wycofywany z wielu gier. Wersje serii 2.0, które zapoczątkowały nowy silnik graficzny OpenGL, umożliwiający bezproblemowe granie na nowszych systemach, na których gra działa po dziś dzień. Wersje z serii 3.0, które wprowadziły Stucuk's Graphics User Interface, w skrócie SGUI. Jest to graficzny interfejs autorstwa Stucuka, który pozwolił na odtworzenie oryginalnego interfejsu, który uzupełnił wybrakowany, niedopasowany do ekranów panoramicznych oryginalny interfejs gry oraz pozwolił modderom na wprowadzanie do niego własnych modyfikacji, takich jak przykładowo licznik czasów w Sand of Siberia. Początkowo dostępny był tylko zrobiony przez Saliego współczesny interfejs, gdzie po jakimś czasie Serpent zaczął pracować nad odtworzeniem oryginalnego, klasycznego interfejsu. Początkowo pojawił on się w modyfikacji Sand of Siberia 1.5, gdzie po jakimś czasie Stucuk dodał go do podstawowej wersji gry, gdzie możemy się nim cieszyć do dziś. Oficjalne patche z tej serii są wydawane co jakiś czas. Bohemia Interactive, czyli aktualny właściciel praw do marki, aktualizuje wersję gry na platformie Steam i GOG do wersji, którą podeśle im Stucuk. Trzeba pamiętać, że wersja na tych platformach jest aktualizowana co jakiś czas, więc aby mieć najnowszą wersję, trzeba się pofatygować samemu i ją zainstalować. Samą wersję 3.0 możemy podzielić na wersję oficjalną, czy tam stabilną oraz betę, zwaną również snapshotem. Aktualnie grę za pomocą oficjalnej drogi możemy dostać w dwóch wersjach, w zależności od jej wydania. Jeżeli mamy wersję pudełkową gry, to ma ona patcha z serii 1.0. Jeżeli dobrze pamiętam, to pudełkowa wersja zaopatrzona była w wersję 1.02. Gra na Steamie i GOGu ma aktualnie którąś z wersji 3.0. W momencie tworzenia tego poradnika jest to wersja 3.0.12.3.3.7. W przypadku wersji pudełkowej kiedyś męczyć się trzeba było z ręczną instalacją wersji 2.0, a następnie na nią instalowaliśmy patcha z serii 3.0. Swego czasu Stucuk wydał Original War Updatera, który robi praktycznie całość za nas. Oczywiście mowa tylko o aktualizacji do najnowszej wersji tam dostępnej, która niekoniecznie będzie tą najbardziej aktualną, bo zawsze po niej może być wcześniej wspomniany snapshot, który nie został jeszcze wrzucony na tą stronę. A więc wchodzimy na stronę OW Support, gdzie przechodzimy do zakładki Patches. Pokazuje nam się webowa wersja wspomnianego updatera. Nas interesuje link na samym dole. Klikamy na niego i pobieramy plik OW Update .exe. Po pobraniu plik wrzucamy do głównego folderu, w którym zainstalowaliśmy grę. Program domyślnie będzie wam pobierał ostatnią oficjalną wersję, dlatego musimy utworzyć plik ini i w nim ustawić jeden parametr. W celu pominięcia zbędnego tłumaczenia w opisie daję wam link do gotowego pliku ini, który należy pobrać i wrzucić do głównego katalogu z grą. Teraz odpalamy OW Update .exe i zaczyna się proces pobierania i instalacji najnowszej wersji. Trzeba cierpliwie poczekać, gdyż w przypadku aktualizacji na tak starej wersji trochę to potrwa.
Gdy cały proces się zakończy, dostajemy informację, że nie znaleziono nowszych aktualizacji. W momencie, w którym tworzę ten poradnik, dostępna jest tylko wersja 3.3.7 w wersji beta, więc kiedy wy oglądacie ten film, wersja może być już inna. Jeżeli zaś jeszcze jej nie ma, to przejdźcie do następnego rozdziału, czyli instalacji Snapshota. Wersję beta aktualizacji, czyli Snapshota, instalujemy tylko i wyłącznie na wersji 3.0. Jeżeli zrobimy to na innej, to nam wybuchnie komputer. Tak naprawdę to nie. Po prostu wam to nie zadziała i cały proces będziecie musieli powtórzyć od początku. Instalacja Snapshota jest prosta jak budowa cepa. Z racji, iż są to aktualizacje w wersji beta, to możemy je pobrać na oficjalnym Discordzie Original War. Link do niego daję wam w opisie. Jak już jesteśmy na Discordzie, szukamy kanałów pokazanych na ekranie i wchodzimy na OW Snapshots, gdzie widzimy ostatnią wydaną wersję. Klikamy w link i pobieramy plik. Otwieramy pobrane archiwum za pomocą słynnego WinRara lub darmowego 7zipa i przyciągamy zawartość archiwum do folderu z grom. Potwierdzamy podmianę plików i voilà! Mamy najnowszą wersję gry. Jeżeli nie działa wam z różnych powodów sposób z OW Updaterem, to jest jeszcze możliwość ręcznej instalacji każdego z patchy. Ten proces wymagany jest tylko i wyłącznie do wersji pudełkowej 1.0, gdyż w przypadku Steama czy Goga instalujemy samego Snapshota. A więc wchodzimy na wspomnianą wcześniej stronę OW Support, przechodzimy do zakładki Patches i pobieramy wszystkie pliki z tej sekcji. Po pobraniu nasz folder powinien wyglądać następująco. Instalujemy po kolei, począwszy od OW Patch Anyto 2.0.6.132, który otwieramy za pomocą WinRara lub 7zipa i odpalamy instalator, który jest w środku. Może się tak zdarzyć, że wasz wspaniały Windows ochroni wasz komputer, dlatego musimy kliknąć na więcej informacji, a następnie uruchomimy to. Czekamy, aż instalator zweryfikuje wszystkie pliki. Klikamy 2 razy dalej i sprawdzamy, czy instalator znalazł ścieżkę do zainstalowanej gry. Jeżeli tak, to kontynuujemy. Jeżeli nie, to musimy ręcznie ją wyszukać. Po kliknięciu aktualizuj, rozpocznie się instalacja. Instalacja wersji 3.0 w tym przypadku jest dokładnie taka sama jak w przypadku Snapshota, czyli otwieramy pierwsze archiwum, po czym przerzucamy pliki do głównego katalogu gry i je podmieniamy. Dokładnie to samo robimy z drugim plikiem. Teraz instalujemy wspomnianego wcześniej Snapshota. Jeżeli nie jesteście pewni, czy najnowsza wersja jest dostępna na stronie OW Updatera, to sprawdźcie ostatniego Snapshota na oficjalnym Discordzie i w razie potrzeby pobierzcie ją stamtąd, gdyż tam zawsze jest w pierwszej kolejności najnowsza wersja Snapshota. Pokażę wam teraz sposób na instalację modów niezależnie od tego, skąd macie swoją grę. Działa wszędzie, na wersji pudełkowej, Steam czy Gogu. Instalacja modyfikacji w sposób ręczny jest dokładnie taka sama jak w przypadku Snapshota. Musimy zatem pobrać jakiegoś moda. Wchodzimy więc na stronę przypadkowego moda, którego odkryłem niedawno, czyli Sand of Siberia. Klikamy przycisk pobierz, a następnie klikamy w interesującą nas wersję. Po pobraniu otwieramy archiwum z pobranym modem za pomocą WinRara lub 7zipa i przeciągamy całą zawartość do folderu mods w głównym katalogu gry. Czekamy, aż się całość wypakuje i voilà, mamy zainstalowanego moda. W ten sposób możemy zainstalować praktycznie każdego moda do gry. Jeżeli zaś aktualizujemy modyfikacje do nowszej wersji, to oczywiście klikamy tak, aby podmienić pliki. W niektórych przypadkach zalecane jest, aby usunąć wcześniej stare pliki i wrzucić tylko te z najnowszej wersji, gdyż mogą występować niezgodności. W przypadku platformy Steam w większości wręcza nas automatyzacja w postaci warsztatu. Otwieramy naszą bibliotekę, klikamy w Original War, a następnie w zakładkę Warsztat. Następnie wyszukujemy interesującego nas moda lub przechodzimy niżej do polecanych modów. Oczywiście mamy na uwadze nasze zdrowie psychiczne i chęć zagrania z teksturami, więc znowu wybieramy przypadkowego moda. I tutaj uwaga, najtrudniejszy etap. Musimy kliknąć przycisk zasubskrybuj. No i na co czekasz? Myślisz, że te zasubskrybuj to tylko było na Steamie? Na dole pod tym odtwarzaczem też jest taki przycisk, więc teraz to zrób.
Po kliknięciu modyfikacja zacznie się nam pobierać, więc trzeba poczekać, aż się ten proces zakończy. Czasami zdarza się tak, i ja tak mam często, że mimo tego, iż Steam nas zapewnia, iż mod jest zainstalowany, gra po prostu go nie widzi. I co mamy zrobić w tym przypadku? Wystarczy przejść do głównego folderu, gdzie jest zainstalowana nasza gra, odszukać plik o nazwie Mod Launcher i go odpalić. Zacznie on nam synchronizować wszystkie zasubskrybowane modyfikacje i pobierze je nam do najnowszej dostępnej wersji. I w sumie to tyle i aż tyle. Jeżeli macie problem ze znalezieniem głównego katalogu, to pokazuję i objaśniam, jak go szybko znaleźć. Wracamy do naszej biblioteki gier, klikamy prawym klawiszem na owarku i dajemy właściwości. Teraz przechodzimy do zakładki zainstalowane pliki, a następnie klikamy przeglądaj. I tyle! Mam nadzieję, że w tym skompresowanym materiale udało mi się odpowiedzieć na większość nurtujących pytań dotyczących instalacji, aktualizacji i modyfikacji. W razie problemów zapraszam na swojego Discorda Sand of Siberia lub do komentarzy pod tym filmem, gdzie w miarę możliwości postaram się wam pomóc. Trzymajcie się, na razie i cześć. Nara!